Siema, witam w kolejnym podcaście. Jesteśmy już w roku 2014. Dzisiaj na tapetę bierzemy sobie mojego Xboxa 360, którego kupiłem jakoś na początku 2014 roku dopiero. Tak jak mówiłem, dość późno. Wcześniej grałem na głównie Game Boyach i konsolach retro. Miałem wieczne problemy finansowe, więc nie było mnie stać na współczesne konsole. W 2014 roku planowałem kupić PS4, ale niestety nie było mnie, było mnie może nawet na nią stać, ale stwierdziłem, że raz, że jest bardzo droga jeszcze wtedy, dwa, że jeszcze wtedy nie było na nią za bardzo gier. Dopiero tam był ten Killzone i kilka jakichś tam takich mało ciekawych tytułów, więc stwierdziłem, że może jednak to za wcześnie na PS4 i wtedy właśnie kupiłem Xboxa 360 w roku 2014. Dobra, i zaczynamy. Nie pamiętam, ile on tam dokładnie kosztował. Kupiłem go na Allegro, pamiętam. I on był nowy, ale nie ze sklepu, tylko sprzedawał go człowiek, który chyba pracował w Tesco, jak dobrze pamiętam. I za jakimś tam mega rabatem pracowniczym on sobie kupił tego Xboxa za jakieś tam... To był taki bogaty, tak jak tu widać, Xbox Gears of War 2, Wiedźminem 2, tylko Wiedźmin był w wersji cyfrowej, w wersji kodu. Halo Reach, Fable 2 i Forza. Te 4 gry były w pudełkach, a Wiedźmin był tylko jako kod cyfrowy. Tylko że tu jeszcze było napisane, że drugi kontroler jest w pudełku, ale nie było drugiego kontrolera tutaj tak naprawdę. Także to był taki zestaw. Ja za niego dałem wtedy, on był nowy w ogóle fabrycznie, wszystko zapakowane. Dałem za niego chyba 650 zł albo 700 zł, jakoś tak. A dostałem do niego właśnie paragon z Tesco z jakimś tam rabatem pracowniczym. Ten człowiek, co mi go sprzedał, to go kupił za jakieś 450 chyba złotych, jak pamiętam, więc sobie na nim trochę zarobił. Ale ja też nie byłem pokrzywdzony, bo to była bardzo dobra cena. No i co, dostałem tego Xboxa i zacząłem na nim grać. Tutaj się chciałem zalogować właśnie na moje konto Xbox, żeby tak lecieć po trofeach i po achikach, żeby można zobaczyć, w co ja sobie tam grałem na tym Xboxie. Pamiętam, że od razu jak tego Xboxa podłączyłem, to przyszedł do mnie mój kumpel Mati i przyniósł Dark Souls 2. Nie wiem, po co on to przyniósł. Włączył, żebym ja grał, no i zdobyłem jedno trofeum, to znaczy zginąłem, bo tam jest takie trofeum, że zgin po raz pierwszy. To tylko jako ciekawostka. Tak naprawdę tutaj różne gry są, które odpalałem, ale w które nie grałem. Tak jak widać, zero osiągnięć, także nie będę się tutaj skupiał na tym, bo zaraz do tego dojdziemy, że to był właśnie też okres taki dość aktywny u mnie zakupowo, ale po kolei. Więc tak, miałem tego Xboxa tak jak mówię, w zestawie z kilkoma grami. I te gry tak, one były zafoliowane oczywiście jak tonówki i ja sobie takie odpalałem po kolei, nie żeby tam grać we wszystko naraz. Bo tak fajnie mi było, że one są w folii, że są nowe, więc nie chciałem tak wszystkich naraz otworzyć i zacząć ich testować, tylko właśnie po kolei. I zacząłem od Fable 2, jak dobrze pamiętam, ale nie grałem w to zbyt długo. Gra nie była... Fable 1 to była gra, w którą ja grałem na PC-cie. Przeszedłem całe Fable 1 i potem jeszcze jakiś tam dodatek fabularny, już nie pamiętam dokładnie, co to był za dodatek. W każdym bądź razie Fable 1 bardzo mi się podobało. Cały ten motyw tego, że można tam było właśnie mieć dom, żonę i tak dalej, i tak dalej. Taka gra była rozbudowana, to mi się bardzo podobało. Natomiast Fable 2 już jakoś mnie nie porwało, nie wiem. Chyba
ten brytyjski akcent w tej grze jakoś mnie tak odstraszał. Nie jestem fanem ogólnie brytyjskiego akcentu. Wolę jednak amerykański. I nie pograłem w to za dużo. Chociaż gra na pewno fajna. Nie można powiedzieć, że nie. Co tam jeszcze było? Forza 4, no to też w to grałem sporo. Też była fajna gierka. Dobra. Bo zaczynam zamulać. W ogóle miałem zrobić taki filmik, ale może powiem o tym teraz, odnośnie właśnie zamulania na filmach, bo ja dużo, nie mogę powiedzieć, że dużo oglądam YouTube'a, ale dużo słucham YouTube'a, bo nie mam czasu oglądać, ale zawsze mogę posłuchać, jak ktoś coś tam gada. Nie ma sensu, żebym się patrzył na gościa, tak jak on siedzi, tak jak ja teraz i gada do mikrofonu, więc często słucham YouTube'a z telefonu. A żeby właśnie nie było zamuły i żeby można było więcej jednak tych materiałów i płynniej sobie odsłuchać, to używam po prostu przyspieszenia czasu. Czyli prędkość odtwarzania sobie zmieniam. Zależnie od tego, jak dynamicznie ktoś się wypowiada. Jeżeli ktoś gada szybko, to wystarczy 1,25 wziąć, bo jak weźmiemy za dużo, to już będzie takie trajkotanie, że nic się z tego nie da zrozumieć. Jeżeli ktoś zamula bardziej, na przykład jak wrzucę swój film, to później go tam raz odtworzę, żeby zobaczyć, czy wszystko jest ok. To sobie biorę siebie samego na razy 1,5 prędkość i wtedy jest spoko to dla mnie. Polecam sprawdzić na przykład moje podcasty w tempie 1,5, wtedy jest bardziej dynamicznie i szybciej, mi się wydaje, lepiej się tego słucha. Ale są też nawet takie osoby, że włączam ich razy 1,75, słucham i po prostu po chwili sprawdzam, czy ja na pewno zmieniłem prędkość, bo koleś tak zamula, że nawet na 1,75 to nie wydaje się jakoś spektakularnie szybkie, więc bardzo polecam słuchanie w przyspieszeniu. Zaoszczędza to dużo czasu naprawdę i nadaje właśnie dynamiki w odsłuchiwaniu, także polecam. To taka mała dygresja. A teraz wracając do mojego Xboxa, to może, żeby tak nie skakać i nie zastanawiać się, to będziemy lecieć po trofeach. Chociaż to może się nie pokrywać jakoś do końca z kolejnością, jak co grałem, ale to już jest mało ważne w tym momencie. Deadlight to był indyk. W ogóle dużo gier też ograłem z Games with Gold, ponieważ to były w ogóle czasy, kiedy ja kupiłem tego Xboxa, no to był 2014 rok, czyli konsola była już dość stara, no co tu dużo mówić, żeby nie powiedzieć odchodząca już powoli do lamusa, więc większość biblioteki gier na tą konsolę albo była dodawana cyklicznie właśnie, i to takie duże gry, a były dodawane co miesiąc do Games with Gold. Jak pamiętamy, na Xboxie 360, jak grę się dostało w Goldzie, to ona zostawała już z nami na zawsze, nawet jeżeli przestaliśmy opłacać Golda, nie tak jak w PS Plusie albo w obecnym tym Xbox Passie czy tam czymś. Teraz już tak nie jest. Jak nie opłacamy, no to już nie możemy grać. A wtedy grał po prostu dostawaliśmy ją na zawsze. Więc ja dużo gier tak dostałem, ale poza tym ja wpadłem też w taki tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach o syndromie pirata, czyli że mam dużo ROMów gier, na przykład, czy dużo pirackich gier i w nic nie gram, bo wszystko testuję. Tak teraz wpadłem w syndrom jakby zakupoholika, można powiedzieć, bo to była pierwsza moja taka styczność z konsolą, gdzie właśnie już praktycznie cała biblioteka jest dostępna i gry są już na tyle tanie, bo tam jeszcze były te co tydzień jakieś promocje tych cyfrowych gier, ale też pudełka były bardzo tanie, więc ja za kilka złotych potrafiłem właśnie co tydzień kupować jakieś gry, że moja biblioteka gier była naprawdę bardzo duża na Xboxa i do tego stopnia, że często po prostu odpalałem gry na chwilę, żeby je potestować, a potem wychodziła nowa promocja, znów parę fajnych gier, patrzę za grosze, no to je kupowałem na przykład i tym sposobem mało gier przeszedłem, bo miałem ich za dużo. Ja mam taki charakter, że ja muszę, jak dojdziemy do PS4, to zobaczycie, że u mnie się to sprawdza. Ja muszę mieć po prostu zadaniowo, muszę do tego podejść, czyli i też nie mogę mieć rozpraszaczy. Ja muszę mieć po prostu jedną rzecz w danej chwili. Jak mi dacie 100 gier i powiecie, no nie wiem, no graj se tam w jedną, nie? No dobra, włączę tą jedną, pogram 10 minut, czy tam 20 i pomyślę sobie,
Kurde, a te 99 tak se leży na tej półce, się kurzy. Ciekawe, czy są fajne. No sprawdźmy, nie? Ja bym to, tak, mam taki charakter właśnie, że zaraz bym chciał to sprawdzać i mnie to wszystko rozprasza i w taką pułapkę się trochę wpędziłem właśnie na Xboxie, że raz, że dostawałem dużo tych gier z Golda, a dwa, że też kupowałem trochę na tych promocjach, bo były naprawdę bardzo tanie gry, więc miałem ich tyle, że w wiele w ogóle nie grałem. Do dziś nawet mam taką listę wydrukowaną, częściową przynajmniej, gier na Xboxa, jakie miałem cyfrowo. Niestety, o dziwo, bo ostatnio się zalogowałem na Xboxie i chciałem sobie pościągać niektóre z tych gier na dysk i okazało się, że niektórych już nie ma w sklepie. Znaczy jest niby gra wchodzić, ale nie ma opcji, żeby ją ściągnąć. Tak jakby została usunięta z serwera. Nie wiem dlaczego, ale okej. Dobra, to była też taka dygresja, że właśnie że dla mnie za dużo gier naraz to jest też trochę niezdrowo, bo się za bardzo rozpraszam. No to widać kolejne jakieś indyki. Tutaj widzę, że w ogóle kolejność tych trofeów jest nie taka jak powinna. Tutaj Fable jest dopiero, jak widzicie, dalej. Możliwe też, że po prostu doliczy od ostatniego trofea, jakie się zdobyło. Nie wiem. Ale okej, dobra. Bo trochę się tak tutaj rozlazły moje tematy. Ale bardziej też niż na grach chciałem się tu skupić na takim pewnym zjawisku właśnie, że kupiłem tą konsolę bardzo późno, bo to były czasy, kiedy już wyszła PS4, tak? Kurczę, zanim do tego dojdę, to jeszcze chciałbym kilka gier omówić, takich ważniejszych, które grałem zanim właśnie doszedłem do takich różnych refleksji na temat tej konsoli. Więc tak, po kolei. W tym zestawie miałem również Halo Reach. To było w zasadzie moje pierwsze spotkanie z serią Halo. I tak naprawdę... Kurde, jakiś czereśniak gadający walkthrough. Może to będzie lepsze. Może tak. Dobra, nieważne. No więc spodobała mi się ta seria, no tak mówiąc krótko, bez jakichś tam, bez żadnego tam uwijania w bawełnę. Seria Halo bardzo mi się spodobała, czyli tą pierwszą część Halo Reach, którą dostałem z konsolą, to sobie ją przeszedłem od razu, po prostu usiadłem i przeszedłem. No i później stwierdziłem, że jest parę części tej serii. W ogóle spodobała mi się w tej grze taka półotwartość tego świata, że te mapy są takie duże, można tak się zaczaić gdzieś tam od boku i że ta inwazja tych kosmitów jest ich tak dużo, że to są naprawdę spore fale tych wrogów. I też ciekawa konstrukcja właśnie przeciwników, no może nie wszystkich, bo te takie małe popierdółki kolorowe, no to są dziwne, ale ogólnie spodobała mi się całość tego świata i w ogóle. No i grafika też na tamte czasy nie była zła. Więc zainteresowałem się bardzo serią Halo i wtedy zacząłem zbierać kolejne części. Wtedy w ogóle załapałem bakcyla zbierania pudełek na Xboxie. Nazbierałem ich trochę i z serii Halo miałem właśnie Halo Reach, Halo 3, Halo 4, Halo 3 ODST, Halo Wars, czyli tą grę strategiczną, takiego RTS-ika. Jej nie przeszedłem całej, ale też trochę tam pograłem, ale jakoś tak super mocno mi się nie spodobała. Ponieważ nie lubię w tych współczesnych, nazwijmy to, strategiach tej podwójnej mgły wojny, czyli tej pierwsza, co nam odsłania mapę i druga to jest taka półcień, że niby widać mapę, ale nie widać ruchów przeciwnika. Te stare strategie miały tylko jeden ten cień, że jak się odsłoniło, to już było odsłonięte i dlatego ta gra, no fajna była, nie mogę powiedzieć, że nie, chyba nawet lepsza od Red Alerta 3, ale nie przeszedłem całej. Jeszcze miałem Halo 2 z Xboxa 1, ale też go nie przeszedłem, bo jakoś po pierwsze grafika już niestety była dość mocno przestarzała, a po drugie sterowanie było takie dość drętwe. Także nie przeszedłem. A Halo 1 niestety nie miałem ani tej wersji Xboxowej, ani tej Anniversary.
Także to seria Halo to było coś, dlaczego warto było moim zdaniem chociażby mieć Xboxa, bo ograłem sporo tych gier i naprawdę bardzo mi się one podobały. Szczególnie Halo 4, gdzie graliśmy z moim kumplem Matim bardzo dużo też na multi, bo wtedy multi było jeszcze aktywne. Jeszcze nie było problemów, żeby właśnie znaleźć graczy i fajnie się grało, fajne były areny, więc dużo grałem na multi, nawet jakiś tam wysoki poziom miałem na multi, także bardzo mi się dobrze grało. I 4 w ogóle wyciskała moim zdaniem soki graficzne z Xboxa 360. Także ta seria moim zdaniem naprawdę fajna. Chyba najfajniejsze ekskluzywy na Xboxie, moim zdaniem oczywiście, nie? Bo każdy ma swoje zdanie. Skoro już mówimy o ekskluzywach, to miałem też w tym początkowym moim zestawie Gears of War 2, które z kolei no też jest ekskluzywem Xboxowym, ale ta gra z kolei no, kompletnie do mnie nie przemówiła. Później jeszcze, kiedyś tam później dostałem w Goldzie za darmo właśnie Gearsy trójkę i jeszcze jakąś część, nie pamiętam, jakaś bez numerka, z jakąś tam pod tytułem. I tamta część tak samo mi się nie spodobała. Znaczy Gearsy mają super grafikę, tutaj oczywiście nie mogę nic powiedzieć, grafika naprawdę robi wrażenie, mimo że jest taka szarobura strasznie. Ale jakoś gameplayowo mi się to nie spodobało. No nie wiem, no po prostu. Nie ma sensu tutaj tłumaczyć, no bo zwolennicy tej gry powiedzą, że jest fajna. No dla mnie była dość taka mało wciągająca. Nie spodobała mi się po prostu. Co tam dalej? Rocksmitha to na razie pominę, bo go grałem później. Minecrafta miałem, to zresztą miałem filmiki. Moja opinia o Minecrafcie na Xboxa 360. Był on bardzo ograniczony. Nie wiem, czy to później się zmienili, czy w tej wersji może nie, ale miał bardzo małą mapę. Taką, że w kilka minut dało się przejść z jednego końca na drugi. I też miał bardzo duże limity, na przykład, że jak hodowaliśmy sobie owce czy coś, to jak już doszliśmy do limitu, to jak rozmnożyliśmy kolejne, to jedna z tych starych nam zdychała, także po prostu nie dało się mieć już więcej zwierząt. Także była bardzo ograniczona gra. Później co dalej? No tak jak widać, dużo gier, tak jak mówiłem, dużo kupowałem, dużo dostawałem, dużo jest gier takich, które nie mają trofeów w zasadzie, albo jakieś tam jedno dosłownie, bo pograłem chwilę. Forza, no to widać, że no chociaż to nie jest dużo, ale te niektóre gry to miały takie przerąbane te aciki, że mimo, że się dużo grało, to i tak się miało mało tych punktów naklepane. Hitman Rozgrzeszenie. Tą grę też grałem dużo. Chociaż szczerze powiedziawszy, kompletnie nic nie pamiętam. Dobra, nawet nie będę jej odpalał. Kompletnie nie pamiętam tej gry, mimo że tak jak widać sporo w nią grałem. Halo, właśnie Halo to była dominująca u mnie seria. W Tomb Raidery te stare trochę grałem, Underworldy, ale później właśnie jak w moje ręce wpadł Tomb Raider ten 2013 roku, no to była miazga po prostu. To była gra, która mnie rozwaliła na łopatki. Właśnie tak dynamicznego Tomb Raidera z tak dobrym sterowaniem, z tak dobrą grafiką, to w życiu nie widziałem. To była zdecydowanie moja ulubiona część Tomb Raidera. Później jak grałem, no dużo później jak w Rise of the Tomb Raider na PS4, to już ta gra wydawała mi się bardzo wtórna. Jeszcze ten półotwarty świat kompletnie też do mnie tak nie przemówił. No Shadow of the Tomb Raider, chociaż ma świetną grafikę, to nawet go nie ukończyłem. Pograłem trochę i jakoś mi się znudził. Także ten pierwszy był jednak taki najbardziej innowacyjny. Świetnie się bawiłem przy tej grze. Zrobiłem ją na 99,99%. Kiedyś miałem taki filmik na kanale wrzucony właśnie glitch w Tomb Raider, który uniemożliwił mi zdobycie jednej geoskrzynki, przez co nie mogłem gry ukończyć na 100%. Tak to miałbym 100% zebrane wszystkich znajdziek i wszystkiego wyczyszczone. Ale no niestety nie udało się, ale gra była naprawdę świetna i pochłonęła mi masę czasu, naprawdę. Rewelacyjna gierka. Co tam jeszcze grałem? W zasadzie
Metro 2033 oraz Metro Last Light. Te gry dostałem z plusa, z PS, znaczy z plusa, z Games with Gold. One były kiedyś dodane w jednym miesiącu obie, pamiętam, bo zawsze było tak, że 2 gry miesięcznie dawali. Nie wiem, jak jest dzisiaj, nie śledzę, czy w ogóle to jeszcze funkcjonuje, czy teraz już ten Game Pass wszystko przejął. A to mało istotne. W każdym bądź razie no, w Metro też mi się fajnie grało, zwłaszcza, że też lubię książki Dmitrija Głuchowskiego. Czytałem całą trylogię Metro, także jest mi to bardzo dobrze znany świat, więc te gry też mi się dobrze grało. Też fajne gierki, tylko to akurat jest ta wersja Redux, co tutaj pokazuję, więc ona ma dużo lepszą grafikę niż ta wersja z Xboxa 360. Ale naprawdę fajna gra i dobrze się grało na Xboxie. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, kolejna gra z PS Plusa, w którym grałem. Battlefield Bad Company 2 również z PS Plusa. Dużo w to grałem, przeszedłem kampanię i też bardzo, bardzo dużo grałem w to po sieci. Bo to było tak, że na przykład jak dana gra była już, zresztą cały czas mówię z PS Plusa, z Games with Gold oczywiście. Każda gra, która była już wcześniej dana, znaczy która już była dość stara i na przykład serwery już tam były prawie martwe, to jak ją dawali za darmo, no to wiadomo, że zaraz serwery ożywały, no bo tam ludzie dostali, więc chcieli pograć. Crysis 3, kolejna gra otrzymana w Goldzie. Wiedźmin 2, no to tą grę kupiłem, nie, też chyba w Goldzie dostałem. Nie grałem w nią, ponieważ przeszedłem ją na PC-cie wcześniej, już w 2012 roku, dlatego odpaliłem ją tylko z ciekawości. Poraziło mnie to, jak słaba jest graficznie w porównaniu z wersją na PC-ta, ponieważ na przykład było tutaj dużo takich miejsc, gdzie na przykład na PC-cie szło się swobodnie, a tutaj na przykład było dodane ściana i drzwi, że trzeba było przejść przez te drzwi, żeby się wczytał loading. I to było tak dużo takich momentów. Także gra w porównaniu, jak już się znało wersję PC-tową, to wyglądała naprawdę słabo. Ale to jest w sumie mało ważne, bo liczy się gameplay. Sonic All Stars Racing Transform, to też bardzo dużo grałem w tą grę. To chyba też grałem wcześniej też u kolegi w tą wcześniejszą wersję Sonika, tego Racera, nie pamiętam, Banjo-Kazooie i Sonic, coś takiego. Aczkolwiek ta mi się bardziej podobała. I kiedyś też grałem na DS-ie w Sonic Racing i też grałem na chyba PS4 w jakąś wersję. To zdecydowanie ta wersja właśnie z Sonic and Sega All Star Racing z Xboxa 360 mi się wydaje, że jest najfajniejsza ze wszystkich. Bardzo dużo w to grałem. Zresztą widać, że 410 awacików to też całkiem nieźle. Tam jakieś inne, Gearsy 3, tak jak powiedziałem, miałem. Assassin 4, to była też gra, która to w ogóle była moja pierwsza styczność z Assassin's Creed i tak naprawdę praktycznie ostatnia, bo tak naprawdę ta gra od początku spodobała mi się i to bardzo, naprawdę. Mega mi się spodobała. Graficznie i w ogóle gameplayowo. Tak jak mówię, tylko strasznie nie podobały mi się te motywy, że jesteśmy znowu w tej teraźniejszości, wychodzimy z tej wirtualnej rzeczywistości i musimy po tym biurze chodzić. To tak mnie strasznie wybijało to z rytmu. Nie lubiłem tego, ale samo tutaj w tej grze, najbardziej w tej grze podobało mi się pływanie statkiem, te bitwy morskie i też ta taka jakby minigra, że mamy tą naszą flotę i możemy te nasze statki handlowe wysyłać i zarabiać kasę dzięki temu. Także to, ale sama gra już taka właśnie na lądzie, to tak średnio mi się podobała, bo system walki wręcz tej tutaj na miecze czy coś, to w ogóle mi się nie podobał, był taki drętwy. Wolałbym, żeby to było coś w stylu tak jak w tych Batmanach, Arkhamach czy w Mad Maxie, tam był bardziej ciekawy system walki. No i też nie cierpiałem tutaj tych misji, gdzie trzeba się skradać, że tam nie możemy wyjść poza to takie czerwone kółko, musimy kogoś podsłuchiwać i się tam skradać i skakać po tych dachach, żeby nas nie wykryli.
Strasznie nie lubiłem tych misji. Ale tak jak mówię, te bitwy morskie no to robiły wrażenie, to było coś takiego nowego dla mnie. Ale ta gra nie przeszedłem jej całej, bo zamęczyła mnie tym, że popadłem w zbieranie znajdziek, a wiadomo, że asasyny to są wręcz usiane po prostu znajdźkami, także no masakrycznie. Więc ja każdą wysepkę pływałem tym statkiem od wysepki do wysepki, każdą maleńką dziurę chciałem spenetrować i wszystkie znajdźki, wszystkie pierdółki zebrać, żeby wszystkie kropki wyczyścić z mapy. Także zmęczyło mnie to. Tak mnie to zmęczyło, że po prostu już miałem dość duży progres w tej grze, ale już byłem tak zmęczony tym zbieractwem, że machnąłem ręką i nie skończyłem tej gry. I to była jedyna część Assassin's Creed, w jaką w życiu grałem i kompletnie nie mam ochoty, żeby... Chociaż wiem, że te nowe, ten Valhalla i tak dalej, to widziałem u kolegi tę Valhalla na Xbox Series X, bo miałem okazję już grać na tej konsoli u kolegi. No wygląda super, ale jakoś nie ciągnie mnie do tej gry kompletnie. Także Assassin 4 był super, ale sam się trochę tutaj załatwiłem właśnie, że popadłem za mocno w to zbieractwo i mnie to zmęczyło. Dobra, co tam dalej? Tak sporo grałem. O czym można? Brothers, to była fajna też gra z Golda. Indyk. Wbiłem tutaj calak. I to była gra taka, że... Zaraz zobaczymy jaka. Taka, że się grało 2 gałkami jednocześnie. No była króciutka gra na 2 godziny raptem. O, PewDiePie akurat w to gra. 2 gałkami się naraz grało i jedną gałką się sterowało jednym ludzikiem, a drugim i tam trzeba było takie różne rozwiązywać zagadki. No, bardzo fajna, prosta, ale pomysłowa gierka. Bardzo dobrze się bawiłem przy tym. BioShocka Infinita też grałem trochę, ale kompletnie mi się nie spodobała ta gra. Kompletnie ten klimat do mnie nie trafił. Nie ukończyłem jej całej. Grałem dużo, ale męczyłem się z tą grą. Nie podobało mi się. Need for Speed Hot Pursuit to była z kolei gra, która w zasadzie od czasów, bo moje ulubione części Need for Speed'a to jest Underground i Underground 2. To są zdecydowanie moje ulubione części Need for Speedów. A ten Hot Pursuit, można powiedzieć, zajmuje miejsce 3. To był od czasów Undergrounda najlepszy Need for Speed, w jakiego grałem. Naprawdę bardzo fajna gierka. Świetnie się bawiłem przy niej. Też sporo w nią grałem. Zaraz tutaj wrócimy. Just Cause 2 też sporo grałem, ale to już wcześniej grałem na PC-cie, więc jakoś zabrakło mi jakby zapału, żeby to skończyć. No i tak doszliśmy do końca. A teraz jeszcze 2 gry, do których chciałbym się wrócić. Pierwsza to jest Rocksmith 2014, czyli to jest gra gitarowa. Tak, kupiłem ją, pamiętam, właśnie w takim kompletnym zestawie, bo do niej jest potrzebny kabel i to jest gra, do której się podpina prawdziwą gitarę elektryczną albo też basową można. Ja miałem w tamtym czasie obie te gitary, i elektryczną i basową, i tu za pomocą gitary można sobie właśnie w tej grze grać piosenki. Różne wersje, od uproszczonej na maksa, gdzie tam mamy tylko jakieś podstawowe nuty, do już takiej kompletnej wersji, gdzie musimy wszystkie akordy, nuty, wszystkie dźwięki zagrać, gdzie jest już bardzo trudno. Dużo w to grałem, ale była to gra no dość... Znaczy dla mnie ona była z jednej strony fajna, z drugiej strony no wybór piosenek był nieduży. Chyba tam można było w formie DLC-ków dokupowywać jakieś piosenki, ale nie korzystałem z tego nigdy. Te piosenki, które były, to niektóre no były spoko, ale były mało znane dla mnie bynajmniej, więc jakoś średnio czułem ich klimat. Próbowałem się ich tam uczyć, ale tak z różnym skutkiem. Chociaż ja też nigdy nie byłem za dobry w grze na gitarze, także to też na pewno ma znaczenie tutaj. Ale zabrakło mi w tym, chociaż to tylko gra, wiadomo, ale zabrakło mi czegoś takiego
Tak jak na przykład jest Ring Fit na Switcha, chociaż nie grałem w to, ale wiem, że tam jest tak, że co dzień się odpala i to jest jakby gra RPG, że ona nas pcha cały czas do przodu, wykonujemy te ćwiczenia, a tutaj nie było żadnego takiego motywatora. Czyli tutaj włączałeś grę, miałeś w menu głównym i mogłeś sobie wybrać piosenkę albo jakieś ćwiczenia albo coś, ale nie było takiego programu właśnie, że na przykład daily program, tak? Czyli włączasz dzisiaj grę i ona ci mówi, dobra, zaczynamy rozgrzewkę, teraz porób ćwiczenia, czy tam coś, wybierasz poziom zaawansowania i to by było bardziej takie motywujące, a tutaj jak byłeś zdany tylko na siebie, sam musiałeś wybierać, co chcesz robić i gra ci kompletnie nie podpowiadała właśnie, to dla mnie to było takie mało motywujące. Dlatego też jakoś jakby nie spełniła swojej roli, moim zdaniem. I kolejna gra, o której chciałem wspomnieć, i teraz właśnie dochodzimy już, omówiłem jakby to, w co grałem, to jest jakby takie trochę drugorzędne też w sumie, ale dochodzimy do takiej konkluzji i teraz na podstawie właśnie 2 gier do tego dojdziemy. Diablo trójki, gdzieś ona tutaj była, nie podstawowej wersji, tylko Reaper of Souls, którą kupiłem w sklepie nówkę, pamiętam chyba w Neonecie i zapłaciłem za nią, nie wiem, 139 zł, nie była droga ta gra i to była nówka, ona dopiero miała premierę wtedy. I GTA 5, które kolega, który pracował w sklepie z grami, załatwił mi gdzieś tam spod lady wtedy za 100, a one wtedy tam chodziły normalnie po jakieś 150 co najmniej. Te 2 gry. I dlaczego mówię, że dochodzimy do jakiejś konkluzji? Bo tak jak mówię, kupiłem Xboxa 360 w 2014 roku, kiedy to już był sprzęt troszkę przestarzały. I niedługo potem mój kolega z pracy kupił sobie PS4. Właśnie chyba na premierę Diablo trójki, Reaper of Souls na konsolach. On sobie kupił właśnie PS4 właśnie z Diablo trójką Reaper of Souls. Chyba na PS4 to ponad 200 zł dał. Ja nie miałem PS4, on kupił tą grę właśnie na PS4, więc ja też chciałem w to zagrać, to kupiłem sobie ją, tak jak powiedziałem, na Xboxa 360 za chyba 139 zł, tak jak mówiłem. No i graliśmy równorzędnie tak naprawdę w te gry. On na PS4, ja na Xboxie. No i spoko wszystko. Grało mi się dobrze, ale później do tych gier dodali sezony chyba na tych konsolach nowszych, czyli na PS4 już tak dodali aktualizacje, które nie pojawiły się na Xboxie. Czyli przede wszystkim właśnie sezony doszły. No i ja już poczułem się taki gorszy, tak, że no inna sprawa, że w ogóle wiadomo grafika na Xboxie w Diablo jest dużo gorsza niż na PS4. Także tutaj mam filmik właśnie z kamerą nagrywany, ale graficznie na Xboxie ta gra wygląda dużo gorzej, bo na PS4 też ją mam, kupiłem ją później, też ją przeszedłem, no i wygląda dużo lepiej. Jednak Full HD a 720p to jest kolosalna różnica. No także tutaj takie poczułem ukłucie. Pamiętam też dzień, w którym kupiłem to Diablo, to właśnie po pracy poszedłem do Neonetu, kupiłem to Diablo i później poszedłem do mojego kumpla, który właśnie pracował w sklepie z grami, tylko on właśnie nie miał tego Diablo na Xboxa, miał tylko na PS4. No i później razem wracaliśmy, pamiętam, autobusem do domu i pamiętam, że właśnie wysiedliśmy sobie jeszcze tam na piwko, przez lasek sobie poszliśmy, piliśmy sobie tam piwko, gadaliśmy. No i ja to Diablo właśnie rozfoliowałem, tam popatrzyłem, tam w sumie nic nie było do oglądania, bo wiadomo, dzisiaj nie ma instrukcji w pudełkach. No i kumpel też miał jeszcze Xboxa, nie miał jeszcze PS4. I on mówi do mnie, że no fajnie, ale ja poczekam sobie z testowaniem tej gry, aż sobie kupię PS4. I ja tak właśnie takie pierwsze ukłucie, że kurde, ja to na Xboxa kupiłem, nie? No i właśnie później ten kolega, który równorzędnie w to grał na PS4, to też
to też ja tak jakby trochę dobijał tym, że to chodzi lepiej, wygląda lepiej. To była pierwsza taka akcja. Właśnie, że poczułem, że jednak kurde, coś już zaczyna się dziać na tym PS4, a ja tak naprawdę kupiłem przestarzałą konsolę. Po raz kolejny, tak, bo PS2 kupiłem też kiedyś, bo przestarzałe, PS1 praktycznie też, Nintendo 64, wszystkie konsole, jakie miałem do tej pory, były w momencie, kiedy je miałem, to już były przestarzałe. Jakoś tak, jak grałem i tak dalej, to mi to nie przeszkadzało, ale tak jak się nad tym zacząłem zastanawiać, to potem było jakieś takie faktycznie ukłucie, że coś jest jednak nie tak, że ja bym też nie chciałbym być gorszy. No ale tak sobie grałem. Zleciał rok 2014, w międzyczasie jeszcze kolega, tak jak mówiłem, załatwił mi GTA 5, które wtedy jeszcze nie było go na tych nowszych konsolach, także tutaj przynajmniej tutaj byłem spokojny i nie musiałem się czuć gorszy, bo dopiero później wyszło właśnie na PS4 GTA 5. No ale pod koniec 2014 roku mój kumpel Mati też sobie kupił PS4. No i poszedłem do niego, zobaczyłem i on też właśnie kupił sobie to Diablo. Ja w to Diablo na Xboxie grałem bardzo długo, chyba z pół roku czasu, bo tam zrobiłem na maksa wszystkie trofea 1000 na 1000 tam miałem. Także jeszcze chyba nawet w to grałem i zobaczyłem u niego, jak to wygląda na PS4, no i sobie zacząłem pluć w brodę, że ja się tyle męczyłem na Xboxie. No i zwłaszcza, tak jak mówię, że nie było tej aktualizacji, nie dodali sezonów i tak dalej tutaj. No ale nic, grałem dalej. Zaczął się rok 2015. W międzyczasie przeszła mi jakby faza na zbieranie pudełek na Xboxa. Bardziej się wkręciłem właśnie przez to, że były co tydzień te wyprzedaże cyfrówek na tym, no na storze Xboxowym, tak, to wyprzedałem wszystkie swoje pudełka, nawet Diablo, które miałem w pudełku. Gdzieś tam była promocja właśnie na Xbox Store, chyba za, nie wiem, za jakieś 60 zł, a ja sprzedałem swoje pudełko chyba za 100 i kupiłem sobie cyfrę. I w zasadzie wszystkie części Halo też posprzedawałem, bo niektóre dostałem z Golda, niektóre sobie kupiłem cyfrowo za parę złotych dosłownie, także jakby w ciągu jednej generacji zrobiłem totalny zwrot od właśnie fana pudełek, gdzie miałem ich już sporo, bo miałem też poza Halo, poza tymi grami, które wcześniej wymieniałem, miałem jeszcze inne gry, w które nawet za bardzo nie pograłem, no bo było ich za dużo, tak jak mówiłem, rozpraszały mnie. Więc zrobiłem totalny zwrot, posprzedawałem te gry, co miałem i przeszedłem totalnie na cyfrę. Do tego stopnia, że miałem dysk 250 giga, to miałem tyle tych cyfrówek, że mi się nie mieściły, a gry przecież na Xboxa one nie ważyły po jakoś szczególnie dużo. I tak dochodzimy tak jeszcze grałem, 2015 rok, to już grałem coraz mniej. Znaczy grałem cały czas, ale już bez jakiegoś tam super ekstra zapału, bo koledzy już grali od jakiegoś czasu na PS4. Już tak się rozglądałem za PS4, nie chciałem też jakoś mocno przepłacić. Czekałem na jakąś promocję, może na jakiegoś bundla. Kiedyś te bundle to wychodziły korzystniej niż teraz, bo dzisiaj kupić bundla z PS5, no to jak się rozbije to na poszczególne podzespoły, czyli gry, konsola, gry osobno, to wychodzi na to, że przepłacamy. Kiedyś z bundlami było inaczej. Kiedyś kupując bundla się nie przepłacało, tylko właśnie wychodziło to korzystnie. Więc tak czekałem na jakąś fajną promocję. I w międzyczasie wyszła właśnie ta trochę nowsza wersja PS4. Jeszcze nie Slim, tylko ta wersja nie ze świecącą górą, tylko wersja jest taka cała matowa. Wiecie, o co mi chodzi, bo ta wersja stara to miała tutaj tą górę świecącą i jeszcze miała, tak jak Xbox 360 Slim, przyciski takie dotykowe, a nie fizyczne. A później wyszła ta wersja trochę nowsza z dyskiem terabajtowym, gdzie cała była taka matowa, nie miała tej świecącej góry i miała już fizyczne przyciski. Nie, to jest Slimka, to nie. Dobra, mało ważne. I tak konsola w końcu
pod koniec, znaczy pod koniec roku, bo to był listopad 2015 roku, pojawiła się w sklepie Biedronka, takiej promocji. Zaraz wam to pokażę, bo mam z tego filmik. Bo ja polowałem i na różne okazje, na różne bundle. I w końcu pamiętam, kolega dał mi cynk, bo jego znajoma pracowała w Biedronce, że tam rzucili PS4 właśnie z Assassinem. Jaki to jest Assassin? Zapomniałem. Assassin's Syndicate, trylogia Uncharted kolekcja i jeszcze z, no jak się to gra o tym hakerze nazywa, od Ubisoftu, cholera, zaćmienie umysłu. Dobra, jak będę gadał, a w międzyczasie ją wyjmę, to może sobie zobaczymy. Także taki zestaw właśnie tej nowszej wersji terabajtowej z 3 grami pojawił się w Biedronce Watch Dogs, właśnie Watch Dogs, w dniu 22 października, czyli w sumie dzień przed premierą Assassina, za 1699 zł. No i ją kupiłem. Czyli na Xboxie grałem tak z 1,5 roku, bo kupiłem go na początku 2014 roku, a PS4 kupiłem w listopadzie 2015 roku, jakbym podsumował granie na Xboxie. No grało się spoko, tylko właśnie jak koledzy zaczęli kupować PS4, to zacząłem czuć takie, wiecie, ukłucie lekkie, że jednak jestem do tyłu, znowu jestem do tyłu i w sumie tak trochę świadomie to zrobiłem, bo myślałem o tej PS4 już wcześniej, ale jednak kupiłem tego Xboxa, tak trochę miałem takie ukłucie jakby zazdrości, czy takie poczucie właśnie niedosytu, ale grało się spoko, jak o tym nie myślałem, to właśnie w Diablo tłukłem jak szalony, wszystkie części Halo po kolei grało się bardzo dobrze, w Tomb Raidera grało się bardzo dobrze, w Force, także Xboxa uważam za konsolę bardzo udaną, pad był też wygodny, także spoko. No i cóż, i dochodzimy do PS5. Do PS4, co ja grałem. Do PS5 to jeszcze jest długa droga. Myślę, że poczekam z jej zakupem, aż wyjdzie PS5 Pro, czyli to może być rok 2023 przewidują, tak. Widziałem na necie jakieś plotki. Dobra. W kolejnym odcinku będziemy mówić o mojej historii z PS4 oraz PS Vitą, którą też posiadałem. I dojdziemy już wtedy, myślę, do roku 2021, czyli do teraz. I wtedy już będziemy mogli zakończyć ten cykl. Oczywiście wspominam, podcast będzie funkcjonował dalej, tylko będę już sobie mógł mówić swobodnie na różne tematy. Temat jakby historii mojej growej będzie już skończony. Ale jeszcze jeden odcinek przed nami. Na dzisiaj kończę, podsumowując, Xbox był fajną konsolą. Jeszcze tutaj dodam na koniec, że jak kupiłem PS4, to na Xboxie już w ogóle przestałem grać. Kompletnie, nie to, że tam jeszcze wracałem, totalnie już. Po pewnym czasie wręcz schowałem go do pudełka już. A później to już w ogóle nie wracałem do niego. Także no tak jak ja mówię, nie mogę mieć za dużo tematów na raz, bo mnie to rozprasza, muszę się skupić na jednym i zobaczycie, że to działa, jak będę mówił o PS4 w kolejnym odcinku. Także dziękuję bardzo za uwagę, jak ktoś oglądał, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Cześć!